Witam serdecznie, moi drodzy. Pora na raport, co się dzieje tutaj u moich papryk, bo jak wiecie, w pierwszej szklarni, kto jest na bieżąco, to mam głównie papryki. Na zewnątrz popadało, także jest mokro, więc można spokojnie nagrać dzisiaj odcinek dla Was. Co tutaj, jak to się mówi, w szklarni. Już jakiś czas był odcinek nagrywany. Już fajnie się powiązały papryki, sałata fajnie się zbiera. Także będą fajne, duże sałaty. No niestety, czasami tutaj jakiś ślimak mi wejdzie, więc muszę je zbierać. Troszkę im granulek posypałam. I może zaczniemy od tutaj rogu. Tutaj na samym rogu mam dwa jedyne pomidory, które są w tej szklarni. Ale one mi też tu fajnie kwitną, nie? Wilki im obryłam, pewnie trzeba będzie już poobrywać też kolejny raz wilki w tej drugiej szklarni z pomidorami, bo chyba tydzień minęło od obrywania właśnie tych wilków. Tutaj jakiś fajny koper się zasiał, już ma ten kwiatostan. Ogórki tutaj podwiązane, przejdziemy zaraz wszystko po kolei, tak Wam na razie ogólnie pokażę. Sałaty, jak widać, bardzo ładnie się złapały, rosną. Tamta sałata prawie jest zjedzona. No dobra, to kucam. Tutaj moja mięta, ja już mięty część wysuszyłam. Ta, którą mam wysiane, to mi bardzo ładnie rośnie. No widać, że sałata bardzo ładnie się zbiera. Papryki tutaj, jak widać, na tym krzaku ładnie mi się rozkrzywiły. One ciągle kwitną, ale wiążą owoce. Niestety nie pooznaczałam ich, ale Wam pokażę, jakie już piękne owoce papryczki się pozawiązywały. No i są nawet takie, wiecie, okazałe dosyć. Tutaj na przykład widać, o zobaczcie, jaki ładny już się owocek w papryce zawiązał. Papryk mam sporo. Tutaj kolejne się szykują do zawiązania. Tutaj zobaczcie, to będzie jakaś podłużna papryczka z tego, co widać. Może ta czerwona podłużna, może jasno taka kremowa, bo też była taka jasno kremowa. Tutaj widać, o zobaczcie, jak się ładnie nawiązały już papryczki, będą fajnie rosły. Krzaczki, powiem Wam, nie takie za duże. Oj, kapło mi na telefon z góry, ale papryki się ładnie powiązały. Także będziemy stopniowo ja z Wami przechodzić koło tych krzaczków i Wam pokazywać. No niektóre jeszcze nic nie mają. Tutaj być może to jest ostra papryka. Nie wiem, bo jest taka rozkrzeczona. Miałam 2 czy 3 krzaczki ostrej papryki. Być może to jest ta, bo nie była oznaczona. Tutaj widzicie sałaty. O, jakiś czosnek się... Nie czosnek, tylko ten słonecznik, samosiejka. Tutaj były trociny wysypywane, więc się słoneczniki Tutaj takie biedniejsze posadzone pod tym. Pod samą szybą, bo tutaj były... Co tu było? A, rzodkiewki. Tutaj zobaczcie. Kolejne fajne zawiązane. No oczywiście pies musi się drzeć i mnie zagłuszać. Fajnie. Także niedługo już będą i sałaty. Z drugiej szklarni również mam sałatę. Zobaczcie. Tutaj już jaka ładna. Oj. Zaraz czekajcie. Muszę kucnąć, żeby tam tyłkiem nic nie połamać. O. Ta pewnie będzie czerwona. Taka pełna. Zobaczymy w sumie. Pomarańczowa. Tutaj widać kolejna fajnie zawiązana papryczka. Ładnie się wiążą te papryki. Tutaj widać kolejne papryczki powiązane. Tutaj to pewnie będzie jakaś jasna papryka. Także najpierw może Wam pokażę papryki, jak się wiążą na krzaczkach, a potem Wam pokażę ogórki. O.
Także tak to wygląda. O, tutaj też widać, fajnie się wiąże. Papryczka. Niektóre krzaczki takie nie za duże, a ładne te się wiążą właśnie. Ładne, piękne papryczki. Tutaj też krzaczek taki. O, tutaj widzę, ślimaki trochę pobuszowały. Idziemy na drugą stronę. Na razie wam papryki będę pokazywać. Wiecie co, ja się chyba rozbiorę, bo coś mi gorąco z bluzy, a potem będę ubierać, jak wyjdę na dwór. Mimo że pootwierane, ale jest strasznie duszno mimo wszystko w szklarni. No oczywiście sałaty. O, przykucnę. Zobaczcie. To pewnie będzie ta pomidorowa, czerwona, bo widzę, że to taki kształt. Też taką papryczkę tutaj sadziłam. O, jakie piękne. No radość jest, powiem wam, radość, że będzie coś własnego. Tutaj jeszcze nic się nie dzieje. Ta, patrzcie, jaka piękna sałata. O, tutaj też jakieś, widzicie, już widać podłużne są te papryczki. Nawet jest sporo. Może być to ta czerwona, może być jakaś jasna, zawiązana. Dobra, przechodzę dalej. Co my dalej mamy? Piękna sałata. Tutaj duży krzak. Papryki. Tutaj zobaczcie, też są pięknie nawiązane. Papryczki widać. Tutaj widać takie, wiecie, słabsze. Koper już praktycznie mi zakwitł. Idziemy dalej. O, tutaj taki maleńki krzaczek, ale też już kwitnie fajnie. Tutaj też ładnie się nawiązały papryczki. Zobaczcie, malutki taki krzaczek, ale ile papryczek. Ta już sałata, zobaczcie, już nawet by mogła być do zjedzenia. Już myślę, że niebawem będziemy jeść. Tutaj jeszcze końcówka tych sałat. Dobra, idziemy oglądać papryki. Tutaj się też wiążą bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Papryczki się tutaj wiążą. Na niektórych większe, na niektórych mniejsze papryczki, ale się fajnie tutaj, widzicie, dzieje. Dzieje się, jak ja to mówię. No trochę powiem wam, że po tych deszczach na zewnątrz ślimaki powyłaziły. Tutaj mamy kolejna fajnie zawiązana papryka. Tu się też fajnie wiążą papryki. No i teraz przyjdziemy do ogóreczków. O. Ogórki sobie popodwiązywałam. Tutaj z tej strony są właśnie te szklarniowe ogórki. Też ładnie kwitną. Już się zobaczcie. Ładnie wiążą, bo to są długie ogórki. Ja w tamtym roku miałam nasiona, sobie zebrałam. Także mam nadzieję, że one mi fajnie będą rosły. Zobaczcie. Ładnie kwitną. Tutaj też już ładnie zawiązują się ogóreczki. O, tutaj jakie ładne już balaski na dole widać, nie? Ja mówię balaski takie, ale fajne. O, kolejny. Tam widać taki maleńki się wiąże. Przejdziemy dalej. O, patrzcie. Jakie piękne, nie? I na dole się wiążą ogóreczki. Oby się ślimaki do nich nie dobrały, to będą fajne ogóreczki. No i trzeba je tutaj widzieć. Cały czas pilnować i do góry zawijać. O, ja sobie potem je pozawijam. Idziemy dalej. Kolejne ogóreczki. Te jeszcze nie są przypięte, jak widzicie, bo one były mniejsze. A po tej stronie właśnie one są większe. Te ogórki. O, się już wyprostuję. Bo te tutaj to są te typowo szklarniowe ogórki, a te są normalne ogórki gruntowe. W gruncie już też mi zaczęły pomału kwitnąć, ale to nie to, co tutaj. Rozsady są przecież
sadzone w tym samym czasie, czyli jednak warunki szklarniowe to zupełnie inne warunki jak na zewnątrz. Także będziemy się wcześniej cieszyć po prostu ogóreczkami. I sobie kucnę. Patrzcie. Masa kwiatów, masa zawiązek. Myślę, że za 2 tygodnie spokojnie. O tutaj. Patrzcie. Jaki ładny, zawiązany ogóreczek. Tam widać ogóreczki. Mam nadzieję, że widać. Za 2 tygodnie myślę, że będziemy się już cieszyć własnymi ogóreczkami. O. Fajnie to wygląda z kwiatusiem. Zobaczcie. Może ktoś nigdy nie widział, jak ogórki kwitną, także będzie mógł sobie zobaczyć, jak się fajnie zawiązują te ogóreczki. O. Też trzeba je zawijać. O, widać. Ładnie. Także będą już niebawem własne ogóreczki. A wiadomo, własne to najzdrowsze. O, jak ładnie pozawiązywane ogóreczki. Ja powiem wam, to takie widoki to ja lubię. Mogłabym się przyglądać i przyglądać i przyglądać i przyglądać. Lubię chodzić, obserwować. Jak od takiego maleństwa, od ziarenka wszystko pięknie rośnie. Potem jest wielka satysfakcja, że od zera praktycznie. Zaczynamy od zera i wszystko fajnie nam rośnie. O, ogóreczki. Wiem, ja się zachwycam, no ale to samo zachwyt zachodzę, nie? No ale cóż. Ale myślę, że każdy ogrodnik to zrozumie. O, pięknie kwitną, zawiązują się ogóreczki. No coś pięknego, coś pięknego. Jeszcze wam pójdę, może pokażę na zewnątrz, jak mi się cukinia ładnie rozkwitła i jak zawiązała po prostu ten owoce. Także nie żegnam się. Przyjdziemy, to wam pokażę. No i jest i ona. Ona ma takie ładne liście. Kropkowane jest to cukinia żółta. Kwitnie. I zobaczcie, kwitnie już, patrzcie, jakie ma ładne zawiązki. Jakie ładne, fajne się wiążą już na cukinię. Malutkie cukinie. Dopiero zobaczyłam któregoś dnia. Oczywiście niektóre kwitną, niektóre jeszcze nie. Kwitną już też i te. Ale piękne. Piękne maluchy. Piękne, piękne. No i zakwitły te. Od razu wam pokażę może. Patisony, czy cukinia ta druga, chyba patisony. Zakwitły. O. Po deszczu myślę, że to wszystko fajnie ruszy. No pewnie patisony. O, jest patisonik zawiązany, malutki. Ojejciu, żółty. Będzie żółty patisonik, widać, nie? Ojejciu, jejciu. A tu? Tu co mamy? Oj, tutaj jest. O, jaki śliczny maluszek. O, jaki śliczny. Oj, 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 oj. Jaki śliczny. I kwitnął. Czyli będzie coś. I tutaj się pewnie też zawiąże. Coś ślicznego. Coś ślicznego, coś ślicznego. Bardzo fajnie. No sobie jeszcze wam tutaj mogę pokazać, bo tutaj w miarę ogarnięte, a nie pada. Kapusty pekińskie, mam nadzieję, że się powiążą. Ładnie, te są mniejsze, co zostały. Tutaj też ładnie kapusta, na razie żadnej meszki, nic nie ma. Oj, może jeszcze przyjdziemy, tutaj bardziej skupimy się na tym jak to się mówi, koprze włoskim. O, on już powiem wam, że ten zaczyna ładnie tutaj się robić zgrubienie. Mam kilka sztuk, bardzo ładne ma te listki. O, widać.
jak mu się fajnie zgrubienie robi. Mam nadzieję, że one mi fajnie porosną. Może na tym widać koperku. No oczywiście bez tych męt to by się oczywiście nie obyło. Trzeba je zbierać. Aj, ten seler. Tutaj są kopry włoskie. U mnie pierwszy raz, ale widać, że one już będą. Im się robiły właśnie te zgrubienia. Mniejsze, większe, tam kilka na końcu. To coś mi troszkę zjadło, ale też parę jest. No i seler. Już nawet można sobie natkę do zupy wziąć. I tu kolejne cukinie, tam jeszcze też coś kwitnie. Także kopry się fajnie zbierają w sobie. No takie troszkę gęściejsze mają te listki. O. Fajnie. Także chyba to na tyle. Raport ze szklarni, małe co nieco tutaj z ogrodu. Pa, pa.